Hej, z tej strony witam was z Anton977 w kolejnym odcinku z SMBX. W tym odcinku chciałem zajrzeć do pełnej wersji użytkownika Cowboys z 2016. Pełna wersja ta nazywa się Wilcza Przygoda. Z tego co wiem, nie jest ona jakoś bardzo długa, więc myślę, że skończę ją pewnie w 2 odcinkach. Zobaczmy co my tu mamy. Cześć Mario, cześć Luigi, nazywam się Robert. Bowserowi znudziło się ciągłe pływanie waszej księżniczki, więc padł na nowy pomysł. Zamierza razem ze swoją armią uwiedzić na pewnej planecie w galaktyce Andromedy wszystkie ssaki z łapkami, a następnie je pozabijać. My, wilki, jako jedyne zwierzęta na Ziemi, posiadamy umiejętność pulsaksaskacji, która byłaby w stanie uratować futrzaki, ale jest to niebezpieczna rzecz, więc potrzebujemy pomocy istotot rozumnych, czyli ludzi. Ale skoro ty ze mną gadasz, to też jesteś istotą rozumną, czy... A dobra. Co to za umiejętność? Dowiecie się, jak spotkamy się dziś wieczorem w nocnej bazie wilków. Powodzenia! No i tylko to mówi. Ja bym podzielił ten dialog na kilka okienek, żeby nie było takiego jednego ogromnego okienka. Jeśli chodzi o mapę świata, to nawet jeżeli nie chcemy zrobić iluś tam wysepek, to nie wiem, dać jakieś drzewka, krzaki, jakieś jezioro, rzeki, po prostu żeby nie było jednej wielkiej zieleni. Początek przygody. Na razie wygląda bardzo tradycyjnie. Zupełnie jakbym łączył Super Mario Bros. 1. No ale zobaczmy dalej. Nic tu nie ma. O, może użyjmy tego gumby. Okej. O, i oczywiście tutaj one-up. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. No tu już trochę inaczej wygląda level design. Więc spoko. Daleki skok jak na pierwszy etap. Okej. No, dziękuję bardzo za Fireflowera. Niech już wyjdzie. Okej. Tutaj nie ma nic. To jest fajnych. Jeżeli to miał być etap w stylu Super Mario Bros. 1, to by się przydało, no, żeby wszystko było jak w Super Mario Bros. 1. Ten spajnik chyba był z Super Mario World, ale nie jestem pewien, musiałbym przyjrzeć się. A za szybko je zabiłem. Okej. No i spoko. Tutaj też może jak te bloczki są postawione i połączone, tak dziwnie wygląda ta pusta przestrzeń między nimi. Nie mówię, że nie możemy używać takich bloczków, ale przydałoby się trochę urozmaicić. Trujący grzybek ok, ale te Rexy z Super Mario Worlda zdecydowanie dziwnie wyglądają z resztą etapu. No i mamy, no, końcówkę z Super Mario Worlda. No, zupełnie jak Mario Forever, nie? Ale ogólnie etap nie był zły. Taki lekki, łatwy i przyjemny początkowy etap. Mówię, no mapa świata do poprawy zdecydowanie. Bo jednak chcemy, żeby trochę lepiej wyglądała. A wierzę, że Kowu, no jeżeli umie już zrobić tak etapy fajnie wyglądające, to myślę, że nie ma problemu, żeby mapa świata też trzymała poziom. To jest do wyuczenia. Więc spokojnie. Można zacząć robić mapę w stylu Super Mario Bros. 3, bo jest łatwiejsza. A jak już ogarniemy to w stylu Super Mario Worlda, która jest trudniejsza, bo ma to sztuczne 3D. No dobra. Coś tam chyba byłoby? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie mogę za bardzo tam wejść. Może jakbym sobie coś podstawił. Ajajaj. Dobra. O, super. O nie, znowu to samo. Platformy nie wracają. Platformy powinny się zawsze pokazywać. To znaczy teraz się pokazują jak wrócę. Chodzi mi o to, że zawsze powinny się odnawiać na naszych oczach, a nie, że musimy zawracać, żeby znowu się pokazały platformy. To bardzo ważne. Żeby było właśnie tak, a nie inaczej. No dobra. Jest tu coś może?
Chyba nie. No tak głównie w stylu sobie mają Boss 1, żeby właśnie, że są takie właśnie, no... Że jest sufit, na który możemy wejść, ale akurat nic to mi chyba nie daje. Znowu te reksy dziwnie wyglądają. Jest jakieś ukryte przejście, czy nie? Tutaj problem widzę z grafiką. Ten wodospad powinien trochę się szybciej kończyć, żeby tak właśnie nie wtapiał się razem z tym. Nie, nic tu nie ma. A, chciałem zobaczyć, za dużo Super Mario Bros. 1. Zawsze jak są jaskinie w stylu Super Mario Bros. 1, to muszę sprawdzić, czy jest jakieś tajne przejście. No nie zamurował, ale... no w Super Mario Bros. 1 też nie było zamurowane, więc... Nie wiem, czy powinienem się z tego powodu gniewać. No dobra. Kolejny kwiatek. To jest bodajże kwiatek Super Mario Bros. 3, więc też może dać kwiatek Super Mario Bros. 1, bo bodajże jest grafika od razu w SMBX. Kwiatka Super Mario Bros. 1. Wiem, że to taki mały szczegół, ale wiecie. Diabeł tkwi w szczegółach. Ajajaj. Coś ten Volcano Lotus nawala dalej. Poczekajmy chwilę. Okej. No jakieś tajne przejście, fajnie. O, listek. No nie powiem. Przyda się. No dobra, wątpię, żeby tu coś było, bo nigdzie nie ma. Dobrze, w takim razie... Co my tu mamy dalej? Spróbujmy użyć tego kupy. A, dobra, to nie chce zabija te bloczki. Idziemy dalej. Okej. No właśnie mówię, poprawić wodospad trochę. Tutaj nie ma nic. No i kończymy etap. Wydaje mi się też, że ta taśma jest trochę za mała, ale musiałbym sprawdzić. A i tutaj kolejna rzecz, musimy sprawdzać też, jak już stworzymy w edytorze, czy jak gramy, to nie ma czarnej pustki tam właśnie widocznej, jak jesteśmy na mapie świata, bo jak widać jest widoczna. Chyba, że to ma być kosmos, ale nie wiem. Może to jest ta Andromeda, o której wspominał ten wilk? Zobaczymy zresztą, gdzie tam przejdzie później ścieżka. No dobra, może na razie wezmę kwiatka. Dobra, nie chcę mi się po to iść. Ciekawa muzyka. Muszę przyznać. Kolejny wilk. Mój kumpel Listot umiesz świetnie rzucać motkami jak Hammer Brothers. O, to fajnie. To mógłby porzucać tymi motkami, by zabić te Hammer Bro, ale... Trudno się mówi. Okej. No, tu już reksy bardziej mi pasują niż tam. Dobra, nie będę jeszcze pokażę każdego pojedynczego kwiatka. Okej. No dobra. O, fajnie było, ciekawe. Ale zabit. No, muszę przyznać, że etapy nie są źle zbudowane. Na razie jest łatwo, ale nie jakoś banalnie mimo wszystko i... Myślę, że wygląda spoko. Zamek Bum Bum. O, to w stylu Super Mario Bros. 1, co?
Pokusiłbym się o jakiś sufit, ale mimo wszystko nie wygląda to źle. Co my tu mamy? W następnej sekcji przeskakuj pomiędzy gumbami, a potem zabij skorupą kupy, to zyskasz one-up. Fajna podpowiedź, spróbujemy. Aczkolwiek, może być ciężko je ominąć, żeby nie zabić siebie na nich. A, no i właśnie kupa może tak właśnie się zablokować. No, coś tutaj chyba... wrogowie zniknęli. O! Super. No niestety zdarza się tak czasami, że wrogowie znikną bez powodu. Ale dobra. Na szczęście się znowu zespawnowali i mamy one-upa. Więc nic tylko się cieszyć, nie? Okej. Po co? Dostajemy trampolinę. Trzeba będzie sprawdzić. Po coś musi być, nie? Aha, dobra. Tylko nie jestem pewien, czy jeżeli zrzucimy platformę do lawy, to ona się odrodzi. Chyba nie, bo będzie, że zginęła, że tak powiem. Więc moglibyśmy się zablokować tym samym. Fajny słup. Okej. Oczywiście skorupa musiała się do mnie odbić. Czy chociaż raz będę mógł rzucić skorupą, żeby ta się do mnie nie odbiła? Okej. Weźmy kwiatek w takim razie. Co to? O! Ojej. Bumerangowe bro, co? Na szczęście kwiatek się nie zdespawnował, więc fajnie. A, to tylko jeden. Dobra. Może zabiłem tamtego? Coś mi się kojarzy, że było dwóch, ale nie jestem pewien. A, to chyba bez znaczenia. Nie żyją, to nie żyją. Okej, bum, bum. Nie jest to nic, czego by nie rozwiązały kule ognia. Jednak pamiętamy, że bum, bum wytrzymuje więcej kul ognia niż na przykład lodowych bloczków czy innych obiektów. W sensie, żeby pokonać normalnie bum buma, to musimy na niego skoczyć 3 razy, a kul ognia to więcej trzeba niż 3. Nocna baza wilków. Mario, Luigi, jesteście w samą porę. Wejdźcie do tej rury. Tam znajduje się właśnie nocna baza wilków. Wow. I to tylko ludzie są istoty rozumne. Ja nie rozumiem, co tu jest w ogóle na tej tablicy. A to pewnie wilki to sobie wpisały. Co? Witajcie, drodzy Mario i Luigi, w naszej bazie. Jesteśmy wam niezmiennie wdzięczni, że zgodziliście nam pomóc. Teraz wytłumaczymy wam, co to jest pulsacja. Co ja z tej tablicy rozumiem? No, jest symbol Sigmy to na pewno, o. Po Sigma z Mega Man X. A resztę... Pewnie miałem kiedyś coś o tym, ale gdybym ja to pamiętał. Dobra. Pulsacja to umiejętność poruszania się w czarnym wymiarze przestrzennym. Wilki posiadały ją od zawsze, jednak nigdy nie miały o tym świadomości, aż do roku 1998 dotknął profesor Bludex i nauczył wilki, jak się korzysta z tej zdolności. Podróż przez czarny wymiar przestrzenny umożliwia szybkie dostanie się do miejsc, do których dużo czasu zajmuje dotarcie, podróżując w 3 wymiarach. Oj, przepraszam na chwilę. Dobra, przepraszam, już jestem. To już mówiliśmy. Niestety pulsacja jest niebezpieczna, gdyż jeśli coś pójdzie nie tak, może się znaleźć w innym miejscu niż chciało się być, ale może się skończyć śmiecią. Na przykład jeśli znajdziecie się w próżni kosmicznej nie mając skafandra. Dlatego też wilki nigdy nie używają tej zdolności same, tylko pod nadzorem człowieka. Niestety niewielu ludzi umie się dogadać z wilkami. Jednak wiemy, że dwaj umiecie prawie wszystko. Wow, pogadałem z dwoma naraz, czy mi się tylko zdaje? Nieźle. Tej zdolności używa się głównie, by przemieszczać się po planecie Ziemia. Żeby za pomocą niej dostać się na inne obiekty we wszechświecie, potrzebuje specjalny sprzęt, który nazywa się Wilkoinator. Bowser zdołał ukraść Wilkoinator i rozebrać go na 3 części, które umieszczone są w 3 różnych miejscach. W afrykańskiej dżungli, na Alasce i w Polsce. Nie wiadomo gdzie dokładnie, musisz nam pomóc je odnaleźć. Na szczęście zwykła pulsacja do takiej podróży wystarczy.
Jesteście gotowi? No to w drogę. Jasne, spoko. No i mamy kolejny świat. Zgaduję. Chyba są 4 światy i walka z bossem, tak mi się kojarzy, nie pamiętam już. Lwia ziemia. Cześć, to ja Simba. Dziś rano poszedłem ze swoją koleżanką Nalą na cmentarz Słoni i tam zobaczyliśmy fragment Wilkoinatora. Pokażę wam jak tam dojść. Nie bójcie się, jak wam nic nie zrobią, bo wiedzą, że chcecie uratować futrzaki. Wow. Trochę dziwnie ogląda jak się tak obraca za mną, ale okej. Ciekawe założenia fabularne, to jest dzieło tego samego autora, który stworzył Fabrykę Koszmarów. Gdzie był Tom i Jerry, więc można się było spodziewać czegoś podobnego. Bardzo lubi futrzaki, jak widać. No dobrze, no to już można się spodziewać ale innych niż myślałem. To nawet lepiej, bo nie będą w stanie nas tam dosięgnąć. No dobra, poczekajmy chwilę. Nie wiem, czy jest tu jakieś tajne przejście, czy co? Nie ma. No dobra, mógłbym tam listkiem polecieć, ale nie wiem, czy mi się chce. Pewnie są tylko monetki. Okej. O ty. Ale skubany wyszedł w setną sekundy później, żeby nic go nie trafiło. No dobra. Podejrzewam, że chodzi o to, żeby użyć Bullet Billy, aby skoczyć, ale wolałbym jednak spróbować po prostu polecieć, jakby co. Tak, pewnie o to chodziło. Ale no, nie widziałem po prostu tam terenów, wolałem się upewnić. Dziwnie wygląda trochę ta trawa na tych bloczkach, ale może być, zgaduję. No jest już trochę tych wrogów, ale chyba sobie poradzimy, co? No i mamy metę. No jeszcze dostałem 10 punktów za tego kupę, nieźle, nieźle. No tak, no mówię, to jednak nie jest kosmos, po prostu taka czarna pustka. Więc polecam jakoś to zagospodarować lepiej. Podwodny etap. A, wszyscy kochamy podwodne etapy. Nie no, ja akurat w miarę lubię, myślę, podwodne etapy, zależy czy są dobrze zrobione. O, muzyczka z Króla Lwa, co? Nie wiem, czy pasuje do tak podwodnego etapu. No dobra, mogę w ogóle wyjść ponad te bloczki, czy nie? Mogę. O, wreszcie jest jakaś podłoga, czy coś tak tylko była. Były te głębiny bez niczego. Co, jak mam teraz Mario, czy Flappy Bird? Not serious, teraz Flappy Bird. Może raczej ze względu na wodę Flappy Fish, czy coś. Jest trochę grafik podwodnych. Polecam dawać takie grafiki. Jakieś koralowce, czy coś. No właśnie nie widzę tutaj grafik wodnych za bardzo. A myślę, że znacznie lepiej by wyglądało to wtedy. O nie, blooper, uff. Mam nadzieję, że to jedyny blooper. Nie tylko w tym etapie, ale też w tym epizodzie. No dobra, to już wygląda po prostu dziwnie tutaj pod wodą trochę. Czy to było jakiś zatopiony grassland czy coś i tutaj jest taki specjalny bloczek, dzięki któremu możemy połączyć tamte bloczki, żeby nie było katofa tutaj. Jakby co? Ciekawi mnie, czy ta trawa na czymś rośnie, możemy to sprawdzić, czy jest tu blok. Nie ma tutaj bloku, co oznacza, że ta trawa rośnie na niczym. Jakby tutaj dał blok, to okej, ale tak to trochę dziwnie. No w każdym razie nie jest to zły etap, ale moim zdaniem lepiej byłoby dać grafikę odrębną dla wody, a nie taką, co była w Grasslandzie. Po prostu, no, specyficznie to wygląda.
Nie zabiłem go, ale on też mnie nie zabił, więc... zaakceptuję to. No dobra. No etapy są krótkie dość widzę, więc... spokojnie chyba 2 odcinki starczą. O, cóż to jest? Hammer Bros. A, no to mamy typowo Super Mario Bros. 3 tutaj. O, Hammer Suit za to! Jezu Chryste, serio? Nie, żebym się nie cieszył, bo Hammer Suit jest świetny, ale Hammer Suit za pokonanie 2 Hammer Bro, których już pokonaliśmy kilka razy w tym epizodzie. Więc... no, powiem, że trochę chyba za mocna nagroda, szczerze mówiąc. Bo jednak, jakby nie patrzeć, Hammer Suit jest po prostu mocny bardzo. Witamy na cmentarzu słoni. Aby zdobyć fragment Wilcoinatora, musicie dostać się na górę, a następnie wejść do elementu konstrukcyjnego przekroju poprzecznym. Ty chyba do mnie pijesz. No dobra. Odbiło się, oczywiście, że się odbiło. Coś tutaj musi być. A, super. No dobra. No jest trochę tych wrogów. Nie jest to może jeszcze przegięcie w stylu pułapki, ale... no nie ukrywam, że jest ich trochę już. Spodziewam się jeszcze więcej w dalszych światach. Ta bomba wybucha szybciej, czy mi się zdaje? Tak jakoś strasznie szybko wybuchła. Wydawało mi się, że dużo wolniej wybuchnie. Może kolejna zmiana w stosunku do Super Mario Bros. X z tamtych wcześniejszych wersji. Czy do 2.0. Wydawało mi się, że wybuchła szybciej niż... może po prostu coś źle wymierzyłem? Nie wiem. Czemu nipple planty są odporne na ogień? No, że prawie nic nie jest odporne na Hammer Suit. No dobra, puścić zanim skorupa się obróci przeciwko mnie. Nie, dziękuję. Czemu przeciwnicy nie mogą zjadać tego? No dobra. Nie możemy pogadać. Myślę, że po coś tu stoi, żeby pogadać. No dobra. Okej. Oj, uwaga, bo roślinka jakaś mnie namierza. No jeśli chodzi o muzykę, to ogólnie pasuje moim zdaniem trochę do tamtego podwójnego etapu. Mi się zdawała nie pasować, ale tak poza tym... myślę, że jest okej. O, kocham wchodzić do takich moich prywatnych przestrzeni, co nic tu nie ma, tak po prostu mogę sobie tu wejść. I też nie jest to zagrożenie, bo jak nie ma tutaj kolców, nie ma tutaj... przepaści, tak po prostu sobie jest. Chyba ostatnie piętro, co? Wow. Więcej was matka nie miała? No dobra, na szczęście są w takim miejscu, że mogę raczej na luzie się ich pozbyć. Dobra, fajnie. Ten skurczysyn Larry wybudował sobie zamek na naszym terytorium. Dobra, tak sobie patrzę, czy... Ha, ha, ha! Myśleliście, że tak łatwo zdobędziecie część Wilcoinatora? Oj nie! Właśnie schowałem go w swoim zamku. Jeśli chcecie go dostać, musicie mnie pokonać. Okej. Walczymy teraz, czy co? No chodź, walczymy. Nie... nie i cześć. Musimy walczyć gdzie indziej.
No, oczywiście on będzie w tym zamku przede mną jakimś cudem, mimo że cały czas tu stoi. No to myślę, że akurat skończę z tym zamkiem Larego i będzie tyle. O, fajnie, jak zapozuję gry, to i tak poruszają się po mapie świata wrogowie. No właśnie coś mi się kojarzy, że są 4 światy i final boss, więc to by akurat pasowało teraz 2 światy. I na następnym odcinku 2 światy i ten final boss. Okej. O, trochę Super Mario Bros. 2 teraz mamy z tymi przeciwnikami. No dobrze. O, Chain Chomp. Kto by pomyślał. Ogniem go nie pokonam. A młotkiem? Młotkiem pokonam. Jednak nie będę cały czas chodził z młotkiem, ponieważ no jest to dość rzadki power up, jak go stracę to... Z drugiej strony jak go stracę, to go dostaję za nic w bardzo łatwym etapie, gdzie muszę tylko pokonać 2 hammer bro w komfortowej dla mnie pozycji. Więc w sumie... Co za różnica? To będzie ten skaza z Króla Lwa. Ojej, ło! Nieźle, nie sądziłem, że to tak zejdzie niżej, no dobra. Czy może najlepiej będzie po prostu tutaj stanąć pod nimi, to raczej nie powinno tak nisko zejść. Ała. Ajajaj. Jest trochę tych wrogów już, no ale dobra. Wracamy po Hammersuita i lecimy dalej. No właśnie, nie mam Hammersuita znowu. To tam muszę uważać, tam jest masa bro w tym miejscu. Jeszcze raz. Nie ma stresu, bo nie byłem daleko. No i od razu mam Fire Flower, a więc luz. No dobra. Okej. No to pokonajmy już tego Chain Chompa od razu. Oczywiście trąpy też są bez problemu rozwalone przez to. No okej, no i teraz uwaga na te bumerangi. Uff. O, teraz już nie powinno być problemu. A może już go zostawię. Raczej nie doleci kula ognia jego. No dobra. Okej. Trochę dziwnie to wygląda. Ale okej. A, chyba nie będę szedł po parę monetek. Cześć, Larry. Pa, Larry. Świetnie, mamy już pierwszy fragment Wilkoinatora. Teraz czas przenieść się na Alaskę. Ciekawi mnie, jak będzie Polska wyglądała. Według autora tego epizodu. Ale to zobaczymy. Pierw będzie Alaska. Nome? Okej. Nome. No to dobra, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Tak pół godziny akurat. No i będzie jeszcze odcinek z drugiego. No znaczy z trzeciego i czwartego świata jest Final Bossa i tak powinno mniej więcej zejść idealnie. No dobrze.
To byłoby na tyle w tym odcinku. Ogólnie to epizod wygląda nieźle, jeśli chodzi o etapy. No mówię, mapy świata do poprawy zdecydowanie do następnych epizodów. Błędów jakichś większych nie uświadczyłem. No te platformy, żeby cały czas się pojawiały. Może w niektórych miejscach też trochę za dużo wrogów, ale ogólnie nie jest źle. No dobrze, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojtas, Dom Pollap, Dawid Katza, Ocucher Yuji, Filip Persson, Victor Play Games, Ingmario the Hedgehog, Pancake LPS, Nelson X, Filip Szymczak, bez nazwy, Żółbłotny, Lil Pomidor, GhostGaming.pl, Piotr Haduch, Superkot, Nichoła, XGamerX, Teamof.pl, Kupszyn, Majka12, Kowalski 11, Batek ADM, Xplaki, Butcherfire, PlayYoshi14, Ja26, Szymeczek.pl, Mikołaj Gaze, Damno, Demus. Oczywiście wszystkich Was, niezależnie od tego, czy jesteście na liście, czy nie, bardzo gorąco pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!